Państwu, witamy na kanale Velocreation. Jest ze mną redaktor Nizioł. Witamy. Ja jestem redaktor Max i zapraszamy Was dzisiaj na odcinek, którego miało nie być w zasadzie, bo przyjechaliśmy tutaj wypocząć po sezonie ciężkim, startowym, a nie nagrywać odcinki, ale z uwagi na to, że jest absolutnie fantastycznie, to postanowiliśmy się trochę tymi przyjemnościami z Wami podzielić. Zapraszamy na odcinek. No i moi drodzy, żeby nie być gołosłownym, odjechaliśmy 14 km dokładnie od hotelu. Zrobiliśmy przewyższenia ile? 290 metrów w pionie. Jedziemy sobie w takich okolicznościach przyrody, szeroką, bardzo dobrej jakości drogą, a w oddali, może to widzicie, a może nie, za nami Hania i morze. Także jest nie najgorzej. No, wyprzedziło nas może raptem 5 samochodów. Dobra, żeby tak nie zagadać za bardzo tego odcinka, to pokrótce opowiem Wam, czemu wybraliśmy Kretę na kamp. No po pierwsze, akurat tak się złożył termin. No po prostu pasował nam bardziej taki termin i zwykle wybieraliśmy o tej porze roku Majorkę. Tomek razem z ekipą Ekipo organizował oczywiście w tym roku również wyjazd na Majorkę, ale no po pierwsze ten termin, a po drugie znamy już dosyć dobrze te trasy na Majorkę. Na Majorce byliśmy tam kilkukrotnie. No i chcieliśmy też spróbować poeksplorować coś nowego. Dlatego ta Kreta wydała nam się atrakcyjna. Byłem tutaj kilka lat temu z Aldi na wakacjach. Bez rowerów. No i tak mieliśmy dobre wspomnienia, ale niekoniecznie byliśmy sobie w stanie to odnieść, jakby to wyglądało na rowerach. Więc postanowiliśmy spróbować. Dołączył do nas Tomek. No i wspólnie właśnie wybraliśmy się tutaj. Teraz co jest jeszcze innego w tym kampie w stosunku do tego, co pokazywaliśmy Wam na kanale i też w czym braliśmy wcześniej udział, no to długość tego kampu. Otóż zwykle jeździliśmy na kampy trwające około tygodnia, czy tam 8 dni, z czego jazdy było zwykle 6, bo jeden dzień był restowy. No i to powodowało u mnie taki niedosyt, to znaczy no niby byłem wyjeżdżony, ale ta końcówka sezonu w Polsce zwykle niezbyt łaskawa, jeżeli chodzi o pogodę. No a tutaj ten tydzień zawsze był takim, no wiadomo, fajną odmianą, ale też nie mamy takiej formy, żeby jeździć codziennie. Zawsze trzeba było ten dzień restowy zrobić i to powodowało, że tej jazdy faktycznie nie było aż tak wiele, jakbyśmy chcieli. No tutaj pojawiła się opcja wyjechania na kamp 11-dniowy. No i tutaj już można te siły rozłożyć trochę inaczej. Jesteśmy pod koniec kampu, to jest nasz 8. wyjazd i 10. dzień kampu, czy tam 9. Zrobiliśmy sobie 2 dni restowe. No i naprawdę taki układ jest zdecydowanie lepszy. Wiemy, że ten czas regeneracji jest potrzebny, no i tutaj na tą regenerację faktycznie czas można znaleźć, więc to duży plus. Kolejna kwestia to jest kwestia możliwości i tras, jakie są tutaj na wyspie. No i jeżeli chodzi o miejsce, w którym stacjonujemy, czyli Hanie, a w zasadzie miejscowość pierwszą na zachód od Hani, czyli Stalos, no to mamy tutaj, ta lokalizacja w ogóle no jest naprawdę super, z tego względu, że w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcesz pojechać płaską trasę, no to oczywiście musisz się liczyć z tym, że będziesz się przeciskał trochę po może nie promenadzie, no ale takiej, wiecie, głównej drodze pomiędzy miejscowościami nadmorskimi, więc no, one są zawsze trochę bardziej oblegane, choć oczywiście jest po sezonie, więc dramatu nie ma, ale no wiadomo, są zaparkowane samochody po bokach, trochę turystów jeszcze się kręci, więc no jest to średnio przyjemne, moim zdaniem. No i walka z wiatrem, wiadomo, na wybrzeżu. Ale da się. Ktoś, kto chce płasko pokręcić, to tutaj też znajdzie coś dla siebie. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, no to oczywiście jazda po górach, nauka winkielków,
trzymanie watów równych na podjazdach, cieszenie się słoneczkiem. No i tutaj dlatego ta lokalizacja jest dla nas atrakcyjna, bo wyobraźcie sobie, że odjeżdżając zaledwie kilometr od hotelu, tą właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej główną drogą, już jesteśmy w stanie odbić w góry. Jeżeli pojedziemy na wschód, no to nie dalej jak kilometr, może 2 jesteśmy już na pierwszym podjeździe. Jadąc dalej na zachód w stronę Kisamos, też nie jest źle, bo odjeżdżając w zasadzie 10 do 15 km też jesteśmy w stanie wjechać w bardzo atrakcyjny teren górzysty z podjazdami. No i słówko jeszcze o tych podjazdach, bo treningowo wydają mi się naprawdę super. Są bardzo równe, takie powiedzmy między 4 a 8% z reguły. Względnie dobre albo bardzo dobrej jakości drogami. Przynajmniej w ciągu tych 10 dni jakoś specjalnie nie mogę na to narzekać. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. I to, co jest mega fajne tutaj w tej lokalizacji, no to słuchajcie, jest to, że praktycznie nie powtarzamy tras. Oczywiście zdarzyły się jakieś pojedyncze podjazdy, czy zjazdy, które podjechaliśmy po prostu łącząc trasy. Natomiast w zasadzie nie ma takiej trasy, którą byśmy musieli w 100% powtórzyć. I to jest niezwykle fajne i niezwykle cenne, gdy jedziesz eksplorować. Po prostu, że możesz odkrywać cały czas nowe ścieżki i te ścieżki zdają się tutaj nie kończyć w górach. Więc to jest mega, mega super. Redaktorze Tomaszu Niziole, Obecny. powiedz, co Cię najbardziej zaskoczyło na tegorocznym kampie na roztrenowaniu? Zaskoczyło mnie to, że góry polubiłem. To jest w ogóle jakiś fenomen. Ja bym powiedział, że to jest taka wielkopomna chwila, bo od kiedy Cię znam, to nigdy bym nie przypuszczał, że usłyszę od Ciebie słowa w stylu fajny podjazd albo Dzisiaj 1800 po górach, nie po płaskim. tak, chciałbym przejechać jakąś trasę z przewyższeniem. No to umówmy się, że to zupełnie dotychczas do Ciebie nie pasowało. Niespotykane, jak widziałem górę, to zwalniałem. Nie trzeba mi było długo namawiać. Plany były inne, ale niestety w pracy, jak to w pracy, trzeba było przełożyć. I się okazało, że wyszło to nam na dobre. Nowe drogi, piękne. Gdzie nie wyjedziemy, tam góry. Jakiegoś komika się udało ustrzelić. To opowiedz o tym komiku, bo to jest... Komik był szykowany już od poniedziałku, przepraszam, nie, od pierwszego dnia. I się okazało, że dziś mamy trzeci czas. Co prawda tutaj o komy nie trudno, bo raczej mniej jeździ kolarzy niż tam w południowej części Hiszpanii i na Majorce. Natomiast pamiątkę z wakacji, przynajmniej już od pewnego czasu mam taką zasadę, że muszę przywieźć. No i wiatr też sprzyjał a propos robieniu komów. A jak wieje wiatr, to co się robi? Skakuje się na rower. Czy leje, czy piździ, ale byle z wiatrem. No, to prawda, miałem zajebistego gregaria. Można powiedzieć, że zrobiłem tego koma Tobą. Trochę tak, no, ale No ale to chciałeś się wyrwać, to się wyrwałeś, no. co można powiedzieć? No teamwork zawsze jest... Teamwork jest zawsze na propsie, tak jest. No dobra, a teraz jeszcze jedno pytanie, bo dużo mówimy sobie o fajnych rzeczach, no ale zawsze jakąś łyżkę dziegciu trzeba do tej beczki miodu dodać. Co ci się nie podobało? Jak to w październiku, trochę trenowania, trochę się przytyło. Jedzenie greckie w porównaniu do hiszpańskiego kiepskie. Oczywiście znaleźliśmy sobie jakąś niszę na śniadanku i na obiad do kolacji, ale po raz pierwszy musiałem odpuścić kiełbaski, boczuś, co oni tam jeszcze mieli, szyneczki jakieś, przepraszam za wrażenie, słabe. I okazało się, że na owsiance i jogurcie i owocach da się przeżyć cały tydzień. No to może stąd ta wydolność.
Stąd. Owsianka grecka. Co i tam dodają? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. No to ja Wam jeszcze od siebie dodam, że z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o porównanie tych krajów, w których zwykle jeździmy, czyli Włochy, Hiszpania i tych regionów typowo kolarskich, no to jednak zachowanie kierowców na drogach troszkę do życzenia pozostawia. Może nie mieliśmy jakichś super przypałowych sytuacji, ale kilka razy nas strąbiono, kilka razy przejechano nam na żyletki. Tak, na obłysk szprychy, jak to się mówi na Eurosporcie. No więc kilka takich obserwacji właśnie, że jednak zachowanie kierowców, no myślę, że po prostu bierze się to stąd, że kolarze są raczej mało spotykanym elementem tutaj na drogach i Jesteśmy ciekawym zjawiskiem. tak. Bardziej tutaj. No i Grecy jakoś tak nieszczególnie dopingują. Nie ma to zbyt wiele wspólnego z tymi krajami, z tymi miejscówkami typowo kolarskimi. No ale jakby tego też się spodziewaliśmy trochę, nie? Jadąc na taką eksplorację. No ja jeszcze się wtrącę na minus z racji tego, że jestem budowlańca wielkości. Ich architektura poraża, a ich bałagan zniewala po prostu. Ten mental jest nie do ogarnięcia. Tego nie rozumiem. To jest taki potencjał, a oni są chyba leniwi. Nie wiem. No tak, trzeba powiedzieć, że faktycznie tam, gdzie te miejsca, które są nieskażone człowiekiem w górach, są przepiękne, są mega urokliwe. Natomiast jak tylko się zaczną jakieś zabudowania, to cały urok pryska Zburzyć zrób nad ziemią, i postawić na nowo. postawić na nowo. No trochę tak. Przed przyjazdem tutaj poświęciłam trochę czasu na analizę otoczenia, bo bardzo lubię wytyczać trasy i naprawdę szczerze mogę powiedzieć, że po tej zachodniej części Krety jest bardzo dużo możliwości wytyczenia ciekawych tras, takich nawet od 30 km do 100 kilkudziesięciu kilometrów o zróżnicowanym poziomie trudności. Mieszkamy na obrzeżach Hani, ale dosłownie w kilka chwil możemy się znaleźć w bardzo fajnych górach, gdzie jest bardzo dużo przyjemnych podjazdów, takich pomiędzy 5 a 8%, więc są idealne treningowo. O dziwo, jeśli chodzi o stan nawierzchni, to jest duże zaskoczenie, bo spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, a wiele dróg naprawdę jest w dobrej jakości. Również zjazdy są bardzo przyjemne, dobrze wyprofilowane, więc też można sobie poćwiczyć technikę na serpentynach. Jeśli chodzi o kuchnię grecką, to muszę być szczera, że nie należy do moich faworytów. Pozostaje daleko w tyle za włoską oczywiście i za hiszpańską, ale są pewne regionalne produkty bardzo dobrej jakości, jak jogurt grecki na przykład, który jadłam codziennie, albo feta przewspaniała. Kreta to nie jest oczywisty kierunek, jeśli chodzi o kampa, ale naprawdę uważam, że jest super alternatywą dla Majorki. To nie był odcinek w stylu Kreta w pigułce, chociaż może po części tak właśnie jest. Nie wiem, sami ocencie. Moja opinia jest taka, że jak wszędzie, są plusy, są minusy. Natomiast mi się bardzo, bardzo podobało pod względem tras, pod względem kolarskim, rowerowym. Wydaje mi się, że jest to ciekawa alternatywa dla Majorki.
Jest dużo więcej dróg w okolicach, w których byliśmy. Bardzo fajne podjazdy, szybka ucieczka w góry. Także na roztren uważam idealna opcja. Bardzo, bardzo pozytywny wyjazd. No i szykujemy się teraz na ciężkie miesiące na trenażerach, więc niezwykle fajnie było pokręcić w słoneczku na krótko. No i tyle, czas wracać. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i zapraszam Was do subskrybowania, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Za dzisiaj wielkie dzięki. See ya!